I know. Here. Ksiądz kardynał otrzymał ode mnie maila z pytaniami i teraz próbuję go odnaleźć. Good morning. Dzień dobry. Thank you for the questions that you sent. Dziękuję za napisane przez was pytania. They are more difficult than the questions that professors Wydają się trudniejsze niż te pytania, które profesorowie mi zadawali. So I will try to answer. Maybe some of the questions are related, so we will see what we can do. No? Będę próbował odpowiedzieć. Być może jedne z drugimi się troszeczkę wiążą, więc spróbuję się odnieść do ile można tutaj zawrzeć. So one question is, where do you take the constant joy from? Pierwsze pytanie, skąd ksiądz kardynał czerpie nieustanną radość? In speech and gesture. W mowie i w geście. Do I look joyful? Czy wyglądam na radosnego? Well, thank you. Dziękuję. Thank you. I really do not know. Maybe it's partly cultural. Może jest to kwestia kulturowa? Yeah. We in the Philippines and generally in many parts of Asia, when the wind blows and we feel it, we smile. Na Filipinach i w wielu częściach Azji, kiedy wieje wiatr, od razu się uśmiechamy. It is not difficult for us to find joy, to sing, and to have fun. No? Nie jest to dla nas trudne, aby odnaleźć sobie radość, aby śpiewać, aby cieszyć się. But I think also the joy comes also from a lot of suffering. Ale radość pochodzi także z wielości cierpienia. Because of the suffering of our people, when we see even simple blessings, you are happy and grateful. Wobec cierpienia, kiedy nagle zobaczymy proste błogosławieństwo, stajemy się wdzięczni. In the Philippines, for example, we have an average of 20 to 22 typhoons a year. Na Filipinach mamy około 20-22 tajfunów rocznie. And we have volcanic eruptions. Erupcje wulkanów. Earthquakes. Trzęsienia ziemi. So, and then you have some of the social and political problems like corruption and problemy społeczne, polityczne, korupcja. So, after a typhoon and everything is destroyed and everything is lost, when the sun shines, people are happy. Life continues. No? To słońce już jest znakiem, że życie idzie dalej. And we also thank the Christian faith for giving us the hope that makes us joyful. Jesteśmy także wdzięczni wierze chrześcijańskiej, która daje nam nadzieję i czyni nas radosnymi. Yeah. You don't look happy. A wy nie wyglądacie na szczęśliwych. Yeah. So maybe that's Now the other question is,
what brings you most joy in your work in the congregation for the evangelization of peoples, and what is the most difficult? Co sprawia księdzu kardynałowi najwięcej radości w pracy w kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, a co jest najtrudniejsze? Maybe I will start with what is difficult. Może od tego trudnego zacznę. First, it was difficult for me to leave the Philippines, Manila, to come to Rome, especially because my parents are quite elderly. No, they are 93 years old, both of them. Przede wszystkim przyjazd do Rzymu z Manili był dla mnie trudny, dlatego że mam starszych rodziców, mają 93 lata. So that was difficult. And my brother, there are only two of us, and my brother lives in the United States, so my parents will be left alone. Mam tylko jednego brata i brat mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc moi rodzice zostaną sami. So that's a bit difficult. And the other thing is, for many years I was working as a parish priest, as bishop, with the communities, and then to go to Rome to work in the curia. A druga sprawa to, że przez cały czas pracowałem z ludźmi, jako proboszcz, jako biskup, pracowałem ze wspólnotą, a teraz muszę pracować w kurii. So I told the Holy Father, look, I have no experience of working in a curia. No? Powiedziałam Ojcu Świętemu, ale wiesz, ja nie mam za bardzo doświadczenia w pracy w kurii. And he said, that's good. On powiedział, to dobrze. You will not bring here old ideas about a curia. Nie wniesiesz tutaj żadnych pomysłów na temat kurii. I have I have no excuses anymore. Więc już nie miałem innych wymówek. Yeah, but especially in the congregation for the evangelization of peoples, one great joy is to be of service to the young churches. Praca w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów jest też służbą młodym kościołom. To jest radość. And to be of service to the churches where, places where Christians are a small minority. Służyć miejscom, kościołom, których mniejszością są chrześcijanie. Now, we here in Poland, we in the Philippines, we are used to being the majority. Almost everyone is Christian and Catholic. W Polsce czy na Filipinach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prawie każdy jest katolikiem. He says no. On mówi nie. Yeah, but for example, I went to Nepal after the earthquake. Ale udałem się do Nepalu po trzęsieniu ziemi. Maybe some do not know where Nepal is. Może niektórzy nie wiedzą, gdzie jest Nepal. It's close to India. Sister is Niedaleko from India. Indii, tak. Siostra jest z Indii. North there. And I visited a place where the parish priest told me he has only 3 parishioners. Odwiedziłem miejsce, w którym Catholics. ksiądz proboszcz mówi, że ma tylko 3 parafian. And the territory of his parish is half with only 3. I tylko 3 wiernych. So there is no chapel, no church. Więc nie ma kościoła, kaplicy, But he visits each one. ale ksiądz odwiedza tych parafian. And they live separately, A oni żyją w różnych miejscach. So this is part of my joy, how to help that priest, that community
no, to continue, no, and to grow. I tutaj mam radość, jak pomagać takiej wspólnocie, takiemu kapłanowi, aby wzrastali. This is just one example. So the whole of Africa, Asia, Oceania, and parts of Latin America are under our responsibility. Część Azji, Oceanii, Ameryki Łacińskiej, Afryki są pod naszą odpowiedzialnością. The sisters are here. No, last year I went to Papua New Guinea. No, any of you have communities in Papua New Guinea? Siostry tutaj są między nami. Czy macie może wspólnotę w Papule Nowej Gwinei? Not yet. No, jeszcze nie. Yeah, but sister, his uncle was a former bishop, no, in Madang diocese. Sister. Tutaj wujek siostry był kiedyś biskupem Madan. Yeah. And I slept in his house. Spałem u niego w domu. Yeah. I think we had vodka. Chyba piliśmy wódkę. Yeah. So it is difficult, you know, but at the same time it gives us joy. Like last week, I had a meeting with rectors and vice rectors of some seminaries in Africa and Asia. W ostatnim tygodniu miałem spotkanie z rektorami, wicerektorami pewnych seminariów w Afryce i Azji. And they have and candidates than they could accommodate in their seminaries. I mają taki problem, że jest więcej kandydatów niż miejsca w seminariach. Amen. Yeah. So I told them, why they are closing seminaries? Bo w innych częściach świata seminaria się zamykają. And here you have places where the Christians are few, but the dedication to service as priests and religious is very high. A tutaj macie niewielu chrześcijan, ale wielkie oddanie w posłudze. So it is a cause of joy. To jest powód do radości. And finally, it is a cause of joy also for me to help Pope Francis in his mission and ministry as Pope. I cieszę się także, że mogę papieżowi pomagać w jego misji jako misji papieskiej. Because part of our ministry in the Roman Curia is to assist the Holy Father with adequate information to help him in his discernment and decisions. Bo częścią naszej pracy w kurii papieskiej jest właśnie dostarczanie Ojcu Świętemu odpowiedniej informacji, aby pomóc mu w lepszym rozeznaniu. So it is a cause of joy, but it's also difficult. Jest to zarazem przyczyna radości, jak i trudność. Because the responsibility, if I make a if I give wrong information, then I am partly responsible for the wrong decisions that he might make. Bo jeśli udzielę niewłaściwej informacji, niepełnej informacji, to jestem częściowo odpowiedzialny za niewłaściwe decyzje Ojca Świętego. So before going to him, I study, I read, and yeah. Zanim się do niego udam, to dużo studiuję, dużo czytam. Because he will ask specific questions like, this diocese, how far is this from this diocese? Bo on zada konkretne pytania. A ta diecezja, jak jest daleko od tej drugiej? So I try to imagine what will he ask? What will he ask? Muszę sobie wcześniej wyobrazić, o co może zapytać. So I like that time he asked me, how far is this diocese from that diocese? No?
Kiedyś zapytał mnie o odległość między diecezjami, And the night before I thought he might ask that. a wieczorem wcześniej pomyślałem, o to mógłby zapytać, So I did my research. więc sprawdziłem And he asked it. i dokładnie o to zapytał. So I said, oh, Your Holiness, 37 kilometers. Więc odpowiedziałem dokładnie 37 kilometrów. And by car without traffic, 54 minutes. Cardinal traffic? Cardinal traffic? Without traffic. A without. A bez korków 37 minut. Yeah, and then we laugh. I śmialiśmy się. Yeah, and I try to, when I meet with the Holy Father, which is regular, I try to finish the business portion quickly. Kiedy się spotykam z Ojcem Świętym, to szybko staram się zakończyć sprawy oficjalne. And then the rest of the time, I just make him laugh. A przez resztę czasu rozśmieszam go. Because it's difficult to be Pope. Bo trudno jest być papieżem. So to give him here, this is a more serious To jest question. poważne pytanie. What do the words mean? When I am weak, it is when I am strong. Co znaczą słowa, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Now, this comes from Saint Paul. To pochodzi od świętego Pawła. And his understanding is that when he accepts and experiences his weakness, Jego rozumienie jest takie, że kiedy on akceptuje i doświadcza swojej słabości, he relies on God. on wtedy opiera się na Bogu. He allows the gospel of Jesus to work. Pozwala, aby Ewangelia Jezusa w nim pracowała. And so it is when he is weak that the strength that comes from God is made manifest. Kiedy on jest słaby, siła, która pochodzi od Boga, może się objawić. And so the credit does not come to him, but to God and the word of Jesus. A więc zasługa nie idzie dla niego, ale dla Boga i słowa Jezusa. And when God is praised, Saint Paul becomes strong. A kiedy Bóg jest uwielbiony, święty Paweł staje się silny. So he is very, very particular. He said, I should not boast of myself. I mówi, nie powinienem wywyższać się sobą, chlubić się sobą, I boast only of the Lord. ale chlubić się tylko Panem. And when it is the Lord that is at the center, Kiedy to Pan jest w centrum, then I become strong, ja staję się silny, even if I am weak. nawet jeśli jestem słaby. It's a very spiritual thing. Maybe like the other saints have in the Bible, have the same experience. No? Może inni święci, inne postacie biblijne mają to samo doświadczenie. I remember Saint Peter. No? Święty Piotr. In the Gospel of Saint John, in chapter 13, W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 13, during the Last Supper and the washing of the feet, podczas ostatniej wieczerzy i obmycia stóp, now Peter was pretending to be strong. Piotr udawał silnego. Jesus said, where I am going, you cannot follow me now. A Jezus powiedział, tam gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. But Peter said, why? Why can I not follow you now? A Piotr powiedział, dlaczego? Dlaczego miałbym nie pójść teraz tam za tobą? I will die for you. Umrę za ciebie, życie oddam. And Jesus said, A Jezus mówi, you will die for me? życie oddasz za mnie. I tell you, Peter,
you will deny me 3 times. Powiadam ci, Piotrze, 3 razy się mnie zaprzesz. Peter did not want to accept that he was weak. Piotr nie chciał przyjąć tego, że jest słaby. And he wanted to give Jesus, a false, a false image of himself. Chciał przedstawić Jezusowi fałszywy obraz siebie. And look what happened. I zobaczcie, co się stało. He really denied Jesus. Prawdziwie zaparł się Jezusa. Jesus was right. Where I am going, you cannot follow me. You will not follow me. Jezus miał rację. Tam, gdzie ja pójdę, wy pójść nie możecie tam pójść. I'm going to my crucifixion and you will not follow me. I know you, Peter. Ja idę na moje ukrzyżowanie i wy nie możecie pójść za mną. Ty nie możesz. Ja cię znam, Piotrze. But there was redemption. Ale nastąpiło odkupienie. After the resurrection, Jesus asked Peter 3 times. Po zmartwychwstaniu Jezus zapytał Piotra 3 razy. Simon, Peter, son of Jonah, do you love me more than these? Szymonie, synu Jony, czy miłujesz mnie więcej niż ci? I think it is the Lord's way of telling Peter, Peter, remember during our last conversation? To tak jakby było odniesienie. Piotrze, pamiętasz podczas naszej ostatniej rozmowy? You said you will die for me? Powiedziałeś, że umrzesz za mnie. And, there is no greater love than to lay down one's life for your friend. A nie ma większej miłości niż oddać swoje życie za przyjaciół swoich. So you told me that you are my best friend, that you love me more than the others. A ty powiedziałeś, że jesteś moim najlepszym przyjacielem, że kochasz mnie bardziej niż inni. Now I ask you, do you love me more than... To teraz pytam się ciebie, czy kochasz mnie bardziej niż inni? And Peter has been changed. I Piotr się przemienił. He, at least for the first question, he did not say, yes, Lord, I love you. Za pierwszym razem, jak Jezus zapytał, Piotr nie odpowiedział, tak, Panie, kocham Cię. Now he says, Lord, you know that I love you. Teraz dopiero odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. You know me better than I know myself. Ty znasz mnie lepiej niż ja znam siebie. So I trust in your knowledge. Więc ja ufam Twojej wiedzy. I am a poor man, but you know me. Jestem ubogim człowiekiem, ale Ty mnie znasz. And when Peter showed that humility, Jesus says, feed my sheep. I kiedy Piotr okazał tę pokorę, Jezus powiedział, teraz paś owce moje. When he was weak, then he becomes strong. Kiedy był słaby, stał się silny. But the strength does not come anymore from himself, Ale ta siła nie pochodzi już od Niego, but from the risen Lord. ale ze zmartwychwstałego Pana. So it is important for us to also learn from these great saints, Peter and Saint Paul. True strength comes from the Lord. Jest to ważne, aby uczyć się od tych wielkich świętych. Od świętego Pawła, świętego Piotra. Prawdziwa siła pochodzi ze słabości. You look very serious. Wyglądacie na bardzo poważnych. Yeah. Aha. What is this? Yeah, just some of the other questions are about being weak and. Są kolejne pytania na temat słabości. Yeah.
Here is one question. Without human weakness, would the world be cold withhold selfless hand and understanding love? Czy bez ludzkiej słabości świat byłby zimny, bez współczucia, pomocnej dłoni, bezinteresownej, wszystko rozumiejącej miłości? You know, this is a good question because I think it shows us the danger of when people when we hide our human weakness. Myślę, że to jest ważne pytanie, bo ono pokazuje zagrożenie, kiedy ukrywamy naszą ludzką słabość. What are the dangers? No, first on us. If we do not accept our human weakness, then we will be very harsh on ourselves and on others. Jeśli nie akceptujemy naszej ludzkiej słabości, to będziemy ostrzy dla siebie i innych. We cannot tolerate weakness in ourselves and in others because of those weaknesses. Nie możemy zacząć potępiać siebie i innych z powodu tych słabości. And at the same time, when there is this atmosphere where weakness is not allowed, people will hide their real need. I w atmosferze, w której słabość jest niedozwolona, ludzie będą ukrywać swoją prawdziwą potrzebę. They will be afraid, ashamed to show that they need others and they need help. Będą się wstydzili pokazać i powiedzieć, że potrzebują innych i potrzebują pomocy. And that can lead to many disastrous decisions. I to może prowadzić do wielu niszczących decyzji. Now I come from, for example, I worked for many years in the seminary. Przez wiele lat pracowałem w seminarium. Well, of course there are standards and criteria that we must look for in a candidate for priesthood. Oczywiście są pewne kryteria, które musi spełnić kandydat do kapłaństwa. But I always told the seminarians, we know that no one among us, including myself, no one among us can perfectly meet all these criteria. Ale my mamy świadomość, jak mówiłem klerykom, że żaden z nas nie jest w stanie doskonale tych kryteriów spełnić. It is good to have the criteria so that we know our goal. Dobrze jest mieć te wytyczne, żeby znać właściwy cel. But I told them, do not be afraid, ashamed to tell us about your weakness and your difficulties. Ale nie bójcie się, nie wstydźcie się dzielić się swoimi trudnościami i słabościami. Because if they hide their weakness, we cannot help them. Bo kiedy ukryją swoje słabości, nie możemy im pomóc. If they all appear very good and perfect, then there is nothing more that we can do. Gdy będą wyglądać na dobrych i idealnych, co możemy zrobić? So I said, don't be afraid to show your weakness so that we can help you now. Nie obawiajcie się pokazać słabości, abyśmy mogli teraz wam pomóc. Now, Tak I'm mówię. sorry, but some seminarians hide their difficulties Bo niektórzy klerycy ukrywają swoje trudności and the seminary personnel believe that, he is a very good man. i sługa seminarium wierzy, że to są bardzo dobrzy ludzie. And then after ordination, the problem erupts. A potem pochodzi ten problem po święceniach. Why? Dlaczego? Because the weakness was hidden. Ponieważ słabość była ukryta. They were afraid that if they share their weakness, they will be
sent out of the seminary. Obawiali się, że kiedy pokażą swoją słabość, zostaną odesłani z seminarium. But I say, look, if you tell us your weakness, we can help you, and or we can help you, or maybe help you also discover that probably you are not being called to be a priest. Kiedy pokażesz nam swoją słabość, mówię klerykom, And that to is a możemy big, Ci pomóc. Ale możemy też razem stwierdzić, że to nie Twoje powołanie. so that is a big help also to them, To też jest dla nich wielka pomoc. that they discover that, Odkrycie their proper way of life. właściwej drogi życia. So when I was rector, I told the seminarians, if you have a girlfriend, do not hide your girlfriend. Jak byłem rektorem, mówiłem do kleryków, jak masz dziewczynę, to nie ukrywaj jej. You are hiding something from your girlfriend. Może coś przed nią ukrywasz. I don't want no. And then in some cases, I even prepared the girl and the seminarian to get married. W niektórych przypadkach przygotowywałem i kleryka, i tą dziewczynę do małżeństwa. Rather than force this guy to be ordained and then later on having an affair. I mean, Niż wymuszać na taką sytuację podwójnego życia, które mogłoby nastąpić po święceniach. may God forgive me. Niech Bóg mi wybaczy. But admitting our weakness could create, and then when I see the weakness of somebody, I see my own weakness too. Kiedy widzę czyjąś słabość, także widzę własną. Because we are equal, we are more or less the same. Bo jesteśmy wszyscy podobni. Yeah, so the weakness of somebody is a call for me to address also my own weakness. Czyjaś słabość jest zawsze dla mnie wezwaniem, żeby zająć się swoją. Okay. Here's one question. What do we do when we lose hope? How to help someone who has lost hope? Co zrobić, gdy straciliśmy nadzieję? Jak pomóc komuś, kto stracił nadzieję? Hope is what they call a theological virtue. That means it is a gift of God. Nadzieja jest cnotą teologalną, czyli darem Boga. We cannot produce hope by ourselves. Sami w sobie nie wzbudzimy nadziei. So we pray to God for hope, and we open ourselves to the gift of hope. Więc modlimy się do Boga o nadzieję i otwieramy się na dar nadziei. In the Christian tradition, hope is related to the future. W tradycji chrześcijańskiej nadzieja odnosi się do przyszłości. And for us Christians, the future is sure. A dla nas chrześcijan przyszłość jest pewna. And that future is the victory of Jesus. I tą przyszłością jest zwycięstwo Jezusa, He is risen, który zmartwychwstał, and he will not die again. który na nowo nie umrze. So death and sin will be defeated. A więc grzech i śmierć będą pokonane. That is our future. To jest nasza przyszłość. Now, so hope is not about something. Nadziei nie chodzi o coś. Hope is not wishing, To nie jest pobożne życzenie, but hope is believing in someone ale to jest wiara w kogoś. who is our future. Nadzieja to wiara w tego, który jest naszą przyszłością. So a crisis in hope is
very often a crisis in faith. Więc kryzys nadziei jest często kryzysem wiary. If I do not believe in Jesus and his victory, then there is no reason for me to hope Jeśli in nie wierzę w Jezusa i Jego zwycięstwo, to nie ma po co. difficulties and crisis. Prawdziwa nadzieja staje się silna i rzeczywista pośród trudności i kryzysów. Of course, when things are smooth, we are happy and joyful, yeah, and that's normal. Kiedy wszystko idzie dobrze, jesteśmy szczęśliwi, radośni i to normalne. But we test hopers, our great examples of hope, like, for example, Abraham. W Słowie Bożym mamy wielkie przykłady nadziei. U Abrahama He had no children. nie miał dzieci. Then God says, I will tell God, God, I already find it difficult to have one. How can I be the father of many, many nations? Gdybym usłyszał coś takiego od Pana, to jako Abraham powiedziałbym, już mam problem z jednym, jak mam być ojcem wielu narodów? My wife and I are being cursed by people because we don't have children. Moja żona i ja jesteśmy wyklęci przez ludzi z powodu braku dzieci. So your words are absurd. How do you say absurd? Absurdalne są Twoje słowa, więc Panie. But Abraham believed because it is God Ale Abraham uwierzył, bo who says that. powiedział to Bóg. That's hope. To jest nadzieja. And the promise came true. He had one child, Sprawdziła Isaac. się ta obietnica. Miał jednego syna, Izaaka. And then when Isaac was growing up, God says, offer him a sacrifice. Kiedy Izaak dorastał, Bóg powiedział, teraz ofiaruj go. Złóż z niego ofiarę. If I were Abraham, I'd say, God, I cannot understand you. Gdybym był Abrahamem, to bym powiedział, Boże, ja Cię nie rozumiem. Well, are you serious? Czy Ty jesteś poważny? But how can I be the father of many nations? Now I have one. He can start it. And now you want me to offer him in sacrifice. Mówisz, że mam być ojcem wielu narodów, teraz mam jednego syna i on może być tym ojcem, ale Ty każesz mi go złożyć w ofierze. But Abraham obeyed. Ale Abraham był posłuszny And God relented, prevented the offering of Isaac. i Bóg zatrzymał tę ofiarę. And all of us consider Abraham as our father in faith. I każdy z nas do dzisiaj uważa Abrahama za ojca w wierze. The Abrahamic religions, Judaism, Islam, Christianity, he is really the father of many nations. Judaizm, islam, chrześcijaństwo. Abraham jest teraz naprawdę ojcem wielu narodów. That's hope. To jest nadzieja. Even when things look absurd, even when things look meaningless as humanly speaking, if it is God who said it and did it, I believe. Nawet jeśli sprawy wyglądają absurdalnie, beznadziejnie, to jeśli Bóg to powiedział, Bóg to uczynił, wierzę Mu. So we see that this is, that's why we have to ask God for this gift of hope. The gift Dlatego of musimy hope. prosić Boga o ten dar nadziei. But beautiful, no? The Bible is beautiful. Ale no? Biblia jest piękna. Our faith is beautiful. Nasza wiara jest piękna. Yeah, like yesterday, Mary, Our Lady, is really Our Lady of Hope. Maryja, nasza Pani nadziei. Also Joseph. Józef. Their plans were already set. No? Ich plany już były ustalone. But God intervenes. Ale Bóg zainterweniował. And Mary said yes. I Maryja powiedziała tak.
without informing Joseph. nie informując Józefa. So Joseph learned that, she is pregnant. Wtedy Józef zdał sobie sprawę, ojej, ona jest w ciąży. And one thing is sure, that is not my child. Jedno jest pewne, to nie moje dziecię. But he probably trusted Mary so much, he did not want to publicly ridicule her. Ale ponieważ tak bardzo ufał Maryi, nie chciał jej publicznie ośmieszyć. So he decided to leave Więc quietly. No? zdecydował się, że odejdzie po cichu. For me, I think what Joseph was thinking was, I do not have a role anymore in the life of Mary. Według mnie Józef myśleć sobie tak, już nie mam w życiu Maryi żadnej roli do odegrania. But an angel Ale visits Mary and changes her course of life. An angel visits Joseph and explains to Joseph, no, you have a part. Don't be afraid to take Mary as your wife. tak jak anioł wkracza w życie Maryi i zmienia jej życie, tak samo wkracza w życie Józefa i mówi mu, ty masz rolę do odegrania. No, they've pursued the future that God had for them. I poszli dalej w przyszłość, którą Bóg im przygotował. That's hope. To jest nadzieja. That's why I asked you yesterday, when was the last time you saw an angel? Dlatego wczoraj zapytałem was, kiedy ostatnio widzieliście anioła? Important for hope. To ważne dla nadziei. Am I still making sense? Czy to, co mówię, ma sens? You are a hopeful people. Jesteście ludźmi pełnymi nadziei. What time is the mass? We still have time for questions. Yeah, okay. A quarter of an hour. Yeah. May I jump Yes. to some other questions now? Here. Przeskoczę parę pytań. What was Job's test for? Whom and what did it serve? Po co był test Hioba? Komu i czemu miał służyć? This is a good question because at least for the experience of Job, no, a good man and who suffered as part of a test. No? Dobry człowiek, który cierpiał wskutek próby. To dobry przykład. But if we look at the whole story, no, it was not Job who was being tested by God. Ale jeśli przyjrzymy się całej tej historii, to nie Hiob był poddany próbie. Actually, it was Satan that was being tested by God. Ale szatan był poddany próbie. God was daring Satan. Look, you think you have power, greater power over good people. Bóg rzucił wyzwanie szatanowi, powiedział, zobacz, ty myślisz, że masz większą władzę nad dobrymi ludźmi. But God tells Satan, no. Ale Look Bóg at, mówi, nie. with Job you will see, even with intense pain and suffering, good is stronger than your evil acts. W Hiobie, nawet wobec ciężkich prób, doświadczeń, cierpienia, dobro jest silniejsze niż zło. So in the end, it was the devil that was put to shame, I ostatecznie zawstydzony został diabeł, not Job. nie Hiob. And the life of Job became more productive.
Życie Hioba stało się jeszcze bardziej owocnym. He got 100-fold more children, properties, and a Otrzymał long life. 100-krotnie więcej dzieci, majątności, życie. I think this is again an important point. Saint Paul says we can conquer evil with good. I to jest ważny punkt, bo święty Paweł mówi, że możemy pokonywać zło dobrem. Evil cannot be conquered by equal evil or by a greater evil. Zło nie może być pokonane równym sobie złem, ani większym złem. It just multiplies evil. Bo tylko wtedy pomnaża się zło. So evil can be conquered only by good. And that's what Job showed the devil. Zło można pokonać tylko dobrem i to udowodnił diabłu Hiob. Our temptation, even with children, when I see them playing, and when they, sometimes they get into a fight, and some children will say, "Ah." Czasami mamy taką pokusę, kiedy widzimy, jak dzieci ze sobą się biją, walczą czy przedrzeźniają. And the other children will respond, "Ah." So Jedno tak zacznie, drugie tak odpowiada. They double it. No? Pomnaża się to. One just says, the other one just, So Jedno zacznie tak, drugie odpowie podwójnie. So we multiply. Pomnażamy. But with the story of Job and of course with Jesus Christ, Ale historia Hioba i oczywiście Jezusa Chrystusa, who suffered much more than Job, który cierpiał o wiele bardziej niż Hiob, we see that the devil will tremble before the good. widzimy, że diabeł drży przed dobrem. Here. We should love our enemies. But how to avoid being naive and allow others to take advantage of such situations and destroy our family and our country? Yes. Powinniśmy kochać swoich wrogów, ale jak unikać bycia naiwnym i pozwalać, żeby druga osoba wykorzystała taką sytuację i mogła niszczyć naszą rodzinę lub kraj? Yeah. Now, loving our not only enemies but loving everyone, does not mean that we will, as the term said, naive, that we become just wishy-washy or anything goes. Kochanie naszych wrogów, ale kochanie wszystkich nie znaczy, że będziemy tacy poddani każdej sytuacji. To love does not mean say, okay, you may kill her and yeah. Anyway, we love you. Na takiej zasadzie, no możesz ją zabić, a i tak cię kochamy. That is not love. To nie jest miłość. No. Love involves other virtues. No? If love is the perfection, there are the other virtues of justice, truth, respect. They're all part of love. Miłość obejmuje różne cnoty, sprawiedliwość, prawdę, szacunek. Wszystko to jest częścią miłości. And sometimes the mistake that we make is we interpret love in a very romantic way. Błąd, który popełniamy, to postrzeganie miłości w sposób zbyt romantyczny. And part of loving is being just, being truthful, being merciful,
being respectful. They're all part of love. Częścią miłowania jest bycie sprawiedliwym, bycie pełnym szacunku, bycie wymagającym. So if I am disrespectful to you, I cannot say I love you. I mean, it betrays my lack of love. Jeśli postępuję wobec Ciebie bez szacunku, to nie mogę powiedzieć, że kocham. To by była zdrada miłości. So let us not make love, justice, truth, respect fight one another. Więc nie sprawiajmy, aby miłość, sprawiedliwość, szacunek musiały walczyć ze sobą. Now, to love one's enemies does not mean that we agree with what the actions that the enemy does. Kochanie naszych wrogów nie oznacza zgadzanie się na ich czyny. If I steal money from her, Jeśli ukradnę od niej pieniądze, I cannot say, look, you should allow me to steal more because you should love me. I am your enemy. zobacz, powinnaś pozwolić mi ukraść jeszcze więcej, bo musisz mnie kochać, jestem Twoim wrogiem. If you love me, then you will allow me to steal more. Jeśli mnie kochasz, pozwolisz mi więcej kraść. That's not what love of enemies is. To nie jest miłość nieprzyjaciół. Maybe we can say this. To love our enemies is, from what we have discussed later, is to see in them what God sees. Kochanie naszych wrogów to dostrzeganie w nich tego, co widzi w nich Bóg. So acquiring the eyes of God. Przybieranie Bożego spojrzenia. Secondly, Po drugie, to love the enemies means to give them what is due to them as human beings. kochanie wrogów to oddanie im tego, co się im należy jako ludziom. Even if they had done something wrong, Nawet jeśli uczynili coś złego, they are still human beings wciąż są ludźmi, that deserve respect, zasługującymi na szacunek, caring. troskę. This is difficult, huh? To jest trudne. To look at the enemy as still a human being and to give to that person what any human being deserves. Aby we wrogu widzieć wciąż człowieka i dać jemu to, czego człowiek potrzebuje. And thirdly, Po trzecie, by showing that love and respect, okazując tę miłość i szacunek, we hope the enemy would change. mamy nadzieję, że wróg się zmieni. So the goal is not to destroy the enemy, but the conversion of the enemy. Celem nie jest zniszczenie wroga, ale jego nawrócenie. Oh. Again, humanly speaking, this is impossible. No? Po ludzku mówiąc, jest to niemożliwe. But it is, I guess we cannot remain on the level of intellectual discussion on this. It's good to have witnesses, people who have experienced true love of enemies. Nie możemy tutaj pozostać na poziomie dyskusji intelektualnej. Trzeba widzieć przykłady ludzi, którzy prawdziwie kochają swoich nieprzyjaciół. I'll give you two examples from people that I have worked with. Powiem o 2 osobach, z którymi pracowałem. One is, excuse me, she is quite famous in the Philippines. She's even a movie actress. Jedna to aktorka filmowa z Filipin. And when she does not do movies, she works in the
in the prison ministry, she serves the prisoners. Kiedy nie pracuje na planach filmowych, to chodzi do więzień i służy więźniom. And so she visits prisoners with a chaplain, teaches them the Bible and catechism. Przychodzi razem z kapelanem, naucza ich katechizmu, Biblii. And some of the prisoners who are granted like time, free time she has helped some of them to find work. I niektórym więźniom, którzy mają jakieś przepustki, pomogła znaleźć pracę. Now, one of these former prisoners was hired by her mother, to work in their house. I nawet jedną z takich osób zatrudniła we własnej rodzinie, u swojej matki, do prac domowych. And she was very happy that, my mother is also helping this former prisoner. I bardzo się cieszyła, że także jej matka pomaga byłym więźniom. Then one day, her mother and this person had an argument. I jednego dnia mama pokłóciła się z tą osobą. And the anger was very, very high that it became violent. Złość sięgnęła takiego poziomu, że stała się przemocą. And this former prisoner, in act of anger, hit physically the mother and the mother died. Wskutek tego ta osoba uderzyła matkę do tego stopnia, że matka umarła. Wow. This woman said, I have been helping prisoners. And one of them killed my mother. I teraz ta aktorka mówi, no tak, pomagałam więźniom, a teraz jedna z tych osób zabiła moją matkę. It was like her mind and in her heart. W jej umyśle nastąpiła burza, trzęsienie ziemi, wszystko naraz. When she came to see me, I did not open my mouth. I just listened and Kiedy przyszła do mnie, nawet nie otworzyłem ust, tylko słuchałem. yes, I knew no words could console her grieving heart. Powiedziałem, że tego serca w żałobie nic nie pocieszy, żadne słowo. And she was grieving not only for her mother, but also grieving for the ministry. She felt that her ministry was a failure. Była to żałoba wobec nie tylko śmierci matki, ale całej posługi, którą prowadziła. Myślała, że ta posługa jest porażką. She even entertained thoughts like, is it worthwhile going to that ministry when things like this happen? No? Podważyła jej zasadność całkowicie. But by God's grace, and this is really God's grace. Ale dzięki Bożej łasce i tylko dzięki Bożej łasce She asked to meet this guy who is now again in prison. to był mężczyzna, który pracował w domu u mamy. Poprosiła o spotkanie z nim, który oczywiście znowu trafił do więzienia. And you know what she told him? She said, you have hurt me. I powiedziała mu, wiesz co, zraniłeś mnie You have hurt our family. i całą rodzinę. Now we have no more mother. Teraz nie mamy matki. And that happened in your hands.
I to stało się przez Twoje ręce. I want you to know how painful your action has been for us. Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo bolesne były Twoje czyny wobec nas. Then she said, but I know there is goodness in you. Ale powiedziała też, wiem jednak, że w Tobie jest dobro. I believe in that goodness in you. I wierzę w to dobro złożone w Tobie. And I want you to make that goodness grow. I chcę, żebyś Ty pozwolił temu dobru wzrastać. So that you could be freed from the evil that controls you. Byś został wyzwolony od zła, które nad Tobą panuje. No, when I heard that, I had, wow, this is, Kiedy to usłyszałem, to and it is true because it is coming from her. zobaczyłem, że to prawdziwe, bo pochodzi od niej, The one who suffered. od tej, która cierpiała. So I say it is possible by God's grace. I zobaczyłem, że jest to możliwe, dzięki Bożej łasce. What I learned from her was that she said, yeah, I'm not saying that what he did was correct. No, it is wrong, it is evil. I nie pochwalam tu jego czynu. Czyn był zły. So the action is that even in my enemies there is goodness. I wtedy ona mówi, jednak wierzę, że nawet w moim wrogu jest dobro. That is a vision of faith. To jest wizja wiary. Now the other story is a friend of mine also. She migrated to America. Inna historia to historia mojej przyjaciółki, która wyemigrowała do Ameryki. She found work, no? Znalazła pracę And started to when she had enough money, she bought a car. i kupiła samochód, kiedy zarobiła pieniądze. It was not a brand new car, no? Nie był nowy. One day she was buying groceries. No? She left the car. Yeah? Kiedyś kupowała warzywa i zostawiła ten samochód. When she came out, there was no more car. Kiedy wyszła ze sklepu, już nie było go. It was stolen. Został skradziony. And so she reported to the police, and somehow they recovered the car and found who stole the car. Doniosła to na policję i policji udało się znaleźć sprawcę. So a whole criminal process started. Rozpoczął się cały proces karny. My friend, attended a court hearing. I ta moja przyjaciółka And- była w sądzie And she met for the first time the young man who stole her car. gdzie spotkała młodego człowieka, który ukradł jej samochód. And through the questioning of the lawyers, the story of this man was revealed. I usłyszała historię tego człowieka, słuchając pytań prawników, adwokatów. And the young man had a very broken past. No? Jego przeszłość była bardzo potłuczona. He did not even know who his father was. Nawet nie wiedział, kim jest jego ojciec. He grew up in a criminally infested part from parents. Nie miał żadnych przykładów od rodziców. So my friend learned that this was not his first crime. There were Więc others. dowiedziała before. się moja- He was sent to prison. A więc sędzia skazał go na więzienie. But before they took the man outside of the court, my friend asked permission to speak. Ale zanim jeszcze
wyprowadzono go z sali sądowej, moja przyjaciółka poprosiła o słowo. And she told the man, she said, look, I worked hard. I left my family in the Philippines. I worked hard here and you stole my car. Powiedziała, wiesz, ja zostawiłam rodzinę na Filipinach. Ciężko tu pracowałam, żeby kupić ten samochód, a ty go ukradłeś. But I heard your life story. Jednak usłyszałam historię twojego życia. I want to tell you that you have to follow the law and the demands of justice while you are in prison. Chcę ci powiedzieć, że musisz podążać za wymiarem sprawiedliwości i ten wyrok jest zasadny. But I want you to know there is someone who loves you and cares for you. Ale chcę, żebyś wiedział, że jest ktoś, kto kocha cię i troszczy się o ciebie. I'm the one. To ja. You don't know your father, you don't know. Nie znasz want- ojca, nie znasz... I assure you, I am here to love you. Ale ja jestem tu po to, żeby cię kochać. So she frequently visited the man I często go odwiedzała w więzieniu. in prison. We can explain love of enemies, Możemy wyjaśnić miłość nieprzyjaciół. but hearing testimonies from people who have suffered, but then who by the grace of God Ale słyszenie świadectw ludzi, którzy cierpieni i dzięki łasce Bożej tak postąpili. by the grace of God, they see goodness in the enemy and they allow the goodness to grow. Dzięki łasce Bożej zobaczyli dobro w drugim człowieku i pozwolili jemu wzrastać. Difficult to explain, Trudne do wyjaśnienia, but maybe in those moments, those stories, the stories of real men and women who have struggled through it, could help us. być może takie historie w trudnych momentach pomogą nam podobnie się zachować. Historie realnych ludzi. We have time. Jak wyglądamy z czasem? Yeah, we have time. Mhm. What time is the mass? O której godzinie jest msza? We have 15 minutes. Okay. Yeah. I find this one question interesting. That my daughter and her husband decided not to baptize the small children, now 6 and 3 years old, in order to let them decide about it when they are mature. No? What would you tell these parents? Moja córka i jej mąż zdecydowali nie ochrzcić dzieci, które mają 6 i 3 lata obecnie, bo chcieli, aby dzieci zdecydowały o tym, jak będą dorosłe. Co byś im doradził? I think this is spreading. Now this mentality is spreading, and even Pope Francis calls it even an ideology, not just a mentality, but almost like an ideology, he says. To jest niestety skutek czegoś więcej niż mentalności, jak to papież Franciszek mówi, wręcz ideologii. Married a so-called free thinker. No? Mam takiego przyjaciela, którego córka poślubiła tak zwanego wolnego myśliciela. They live in America. No? Żyją w Ameryce. And I learned from my friend that
she had two grandsons, no, from this daughter. To jest moja przyjaciółka. Dowiedziałam się, że od tej córki pochodzą wnuki, dwoje wnucząt. And one Christmas season, the family went to Manila. No, they brought the children to Na Manila. Boże Narodzenie przyjechali razem z dziećmi do Manili. I was invited to one dinner. A to są wnuczki? They were dressed like girls. To byli ubrani jak dziewczynki. And my friend said, "Oh, the parents." Moja córka, rodzice chcą pozwolić im zdecydować, czy kiedyś będą chłopcami, czy dziewczynkami. So on Mondays they dress up. Wtorki jak chłopcy. On Wednesday, girls, boys. W środę dziewczynki, w czwartki chłopcy. And the parents they said, okay, when they reach a certain age, let them decide I rodzice whether there twierdzą, will że be a kiedy girl osiągną or a wiek boy. odpowiedni, sami zdecydują, kim są. And anything on children, anything. Byłem też na takim spotkaniu dla rodziców, gdzie wypowiadał się pewien psycholog, wolnomyśliciel, który twierdził, że na dzieciach nic nie powinniśmy wymuszać, nic im narzucać. Yeah, she said, any imposition becomes a trauma. Ponieważ wszelka forma narzucenia czegokolwiek staje się traumą. So we asked her, what if, for example, the child throws the spoon, no, eating throws the spoon? What will we tell the child? Co powiedzieć więc dziecku, pytamy, kiedy rzuci łyżką w czasie jedzenia? He said, nothing, let her do it. Nic, po prostu pozwolić dziecku to robić. Because if you tell her it is wrong, you are creating a traumatic experience. Bo jeśli powiesz dziecku, że to jest niewłaściwe, to kreujesz doświadczenie traumatyczne. So I asked, what if she burns the house? A co jeśli spali dom? You know, she answered, let her. Pozwolić mu. But this is very, very free To jest bardzo wolne myślenie. psychology. And she is creativity. W moim domu jest ogromny bałagan, mówi ta psycholog, ale to jest kreatywne dla dzieci. Now, I'm telling these stories because it is not just in baptism, but in other Opowiadam te aspects of historie, life. bo tu nie chodzi tylko o chrzest, ale o inne rzeczy. Now, maybe here the philosophers, those who teach what they call epistemology, could help. Może filozofowie, ci, którzy uczą epistemologii, tutaj mogliby coś powiedzieć. The traditional epistemology that I got when I was a seminarian taught us that decision requires experience, understanding, what do you call this? Evaluation, and then decision. You cannot reach decision without the important steps leading to it. W seminarium uczono mnie, że decyzja wymaga doświadczenia, decision, experience, Understanding. zrozumienia, ewaluacji i potem dopiero decyzji. Tak uczono mnie według naszej seminaryjnej epistemologii. What I am seeing right now as an extreme movement is there is no even attempt to guide the young in understanding, in evaluating.
To, co widzę współcześnie, że nawet nie próbuje się młodych prowadzić do rozumienia rzeczy, do ewaluacji. And so how can they decide? To w jaki sposób mogą podjąć decyzję? So those who say, let them decide later on, without guiding the children, they are not really helping them decide. Mówiąc o tym, żeby dzieci kiedyś zdecydowały, nie ucząc ich procesu decyzyjnego, Faith is not against the decision later or the decision to decide. edukacja i formacja w wierze nie jest przeciwna przyszłej decyzji. Ona prowadzi do lepszego rozeznania w przyszłej decyzji. If they are not formed or they are not educated in the Christian faith, in the future they will not decide on anything. They will not be anything. Jeśli nie będą uformowani ani w żaden sposób wyedukowani w wierze chrześcijańskiej, to w przyszłości o niczym nie zdecydują, bo nie będą w stanie. So my question is really more fundamental. What do they mean by let them decide? Moje pytanie jest więc bardziej fundamentalne. Co mają ci rodzice na myśli, mówiąc, niech same zdecydują? But it is a mode of life and thinking right now. Jest to styl życia i myślenia współczesnego świata. Since we are already in that topic, I think we need to see the role of families in society right now and in the church. Ponieważ już dotykamy tego tematu, myślę, że musimy zobaczyć rolę rodzin we współczesnym Kościele. Some families in some parts of the world, families are under tremendous pressure not to perform their mission as families. W niektórych rejonach świata rodziny podlegają ogromnej presji, aby nie wypełniać swojej roli jako rodzina. There are some not only philosophies or cultural modes, but even laws that if you look closely, they are restricting the role of the family. Są nie tylko filozofie czy style kulturowe, ale też i prawa, które ograniczają prawa rodziny. Especially in the education of children and the transmission of values and faith. Szczególnie jeśli chodzi o edukację dzieci, przekazanie wartości i wiary. I beg you, please let the families take their rightful place, especially in the transmission of values and the faith. Błagam Was, pozwólcie rodzicom objąć właściwe miejsce, jeśli chodzi o przekazanie wartości i wiary. I know that because many parents have to work, they bring their children to like daycare centers and so the basic formation or education of the children is not anymore in the hands of the grandparents or the father, the mother, but entrusted to some institution or even the state. Z powodu pracy rodziców dzieci są odprowadzane do przedszkoli, do świetlic i ta rola dziadków, rodziców i innych osób z rodziny, które mogłyby przekazywać wartości dzieciom, jest zastąpiona przez przypadkowe osoby lub przez państwo. Or we give the children an iPad. Albo dajemy dzieciom iPady.
and the iPad becomes the babysitter. które stają się nowoczesną niańką. So whatever songs, movies, whatever, Piosenki, filmy, cokolwiek they form the children wpływają na nasze dzieci, in their basic faith, no? na ich podstawową wiarę. I don't have the solution, but the consequences might be serious. Nie mam na to recepty, ale konsekwencje tego mogą być poważne. In some countries that recognize or allow euthanasia, W pewnych krajach, w których dopuszcza się eutanazję, it is allowed for some minors to ask, who are sick, to ask for euthanasia even without the consent of their parents. nawet jest dozwolone, aby dziecko poprosiło o eutanazję bez zgody rodziców. So the parents, the families are slowly being rendered insignificant. Więc rodzice i rodziny są coraz bardziej w cieniu, coraz mniej znaczące. Yeah, so this is where I think we pray and we really act. No? There's the sanctity of the family, no? And its mission. Tu musimy faktycznie modlić się i faktycznie działać na rzecz świętości rodziny i jej misji. Like a few years ago, 3 years ago, my parents celebrated their 60 Wedding anniversary. wait, this year, 2 years ago, 65th wedding anniversary. Okay, 2 lata temu 65. rocznicę ślubu obchodzili moi rodzice. So I telephoned them, no, and I wished them well, no, and thanked them. Zadzwoniłem do nich, złożyłem mi życzenia, podziękowałem. I talked with my father. I said, Father, congratulations and thank you. Porozmawiałem z moim ojcem, powiedziałem: Ojcze, gratulacje i dziękuję. And he said, thank you too. Talk to your mother. A on powiedział: Tobie też dziękuję, rozmawiaj z matką. Yeah, okay. And of course, my mother was more, I remember that, 65 years. How long will this conversation be? No? A moja mama zaczęła troszkę się bardziej rozwodzić i mówi: no tak, pamiętam, 65 lat temu. And then she said, well, we also thank God, even if we have only 2 children, and they're good sons. No? One is now a cardinal, one is working in business, and we got to know more people and new friends thanks to our sons. I mama mówi: no chociaż mamy tylko 2 synów, tylko 2 dzieci, to są to dobrzy ludzie. Jeden jest kardynałem, drugi jest biznesmenem. I dzięki nim poznaliśmy innych, nowych ludzi. Then she said, hey, listen. I was the one who taught you how to pray. A potem mama mówi tak: tylko słuchaj, to ja cię nauczyłam, jak się modlić. I was the one who taught you the catechism. To ja cię nauczyłam katechizmu. Said, not the parish priest. Nie ksiądz proboszcz, Not the bishop. nie biskup. I said, I did it. To ja to zrobiłam. I said,
Yes, Mama. Family with, my family is not a perfect, holy family. No. Pochodzą z rodziny, chociaż moja rodzina nie jest idealna ani święta. But there was still this sense of a mission from Jesus, how to be a family. Było w niej cały czas to poczucie misji od Jezusa. Misji co do tego, jak być rodziną. And it's one thing that we are grateful for. I to jest jedna rzecz, za którą jesteśmy wdzięczni. Eminencjo, teraz udajemy się na mszę świętą i będziemy dziękowali Panu Bogu za Ciebie przede wszystkim, za to piękne człowieczeństwo, za wiarę w Boga, którą w Tobie spotkaliśmy, za to, że mamy tak dobrego pasterza w Kościele i za Twoją obecność wśród nas. Bardzo Was proszę, byśmy wszyscy w sercu zabrali księdza kardynała i modlili się za niego, nie tylko dzisiaj, także za jego rodziców, za wszystkich, z którymi posługuje. I proszę Was także o modlitwę za panią Edytę, za naszego Aarona.